Kochani, dzisiaj króciutki odcinek z nagrodami, a będzie on o przegrodzie multifunkcyjnej. Zaczynamy. Na stole mamy skrzynkę Longer oraz skrzynkę o rozmiarze 350. Co łączy te skrzynki, Piotr? Obie posiadają takie same przegrody. To znaczy, to jest przegroda standardowa oraz przegroda multi i o przegrodzie multi dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Tak. I w Longerze, i w 350 mamy po jednej przegrodzie. A jakie ma zastosowanie, pokaże Wam Bartek. Tak, tutaj mamy przegrodę multi. Zwróćcie uwagę, że ona jest podzielona na dwie części, lewą i prawą, albo prawą i lewą. Tutaj jest 12 takich węższych sekcji i z drugiej strony 4 szersze, na większe elementy. Popatrzmy. Ona oczywiście może stać w takim wertykalnym położeniu. Tu są nieco większe narzędzia ręczne. A z tej strony możemy już dowolnie układać, konfigurować sobie na przykład choćby śrubokręty. Dodajmy, że w standardzie występuje jedna przegroda multifunkcyjna, ale oczywiście możemy dokupić i zastosować dwie przegrody multifunkcyjne w Longerze. Tutaj musimy dać zwykłą przegrodę, Bartuś, ponieważ mamy nadkola i nam się tamta nie mieści, ale tu mogą być dwie przegrody, możecie włożyć i tego będzie dotyczył konkurs, czyli chcemy, żebyście nam w konkursie powiedzieli zastosowania tych przegród, co tam możemy mieć i jak Wam się to sprawdza i do czego możemy to wykorzystać. 10 najlepszych pomysłów wygrywa, dostaniecie takie przegrody. 2 sztuki, każdy z Was dostanie tych przegród. A w skrzynce 350 można również zastosować. Również możemy położyć dwie. Tak, wchodzą dwie? Proszę. Albo dwie zwykłe, standardowe przegrody. Słuchajcie, to tyle o przegrodzie multi. Pokażemy Wam jeszcze krótko coś o skrzynce Longer. Tak jest. Zapraszamy. Kochani, zrobiliśmy już przestawienie na naszym stole, a na naszym stole mamy dwa Longery. Longer Technic oraz Longer Basic. Kamerka z góry nam dokładnie pokazuje, czym one się różnią. Widzicie Państwo doskonale, że Technic ma dwa przeźrocza znane już z skrzynek Profi One oraz dwie pary szyn. 4 szyny Technic, do których możemy przymocowywać za pomocą ścisków stolarskich. Mamy to połapane, jeśli chodzi o pokrywę Technic. Jeśli chodzi o pokrywę Basic, to jak to w Basicu, jest to zwykła pokrywa ze szczeliną do cięcia, którą tak samo ma również i wersja Technic. Jaka jest najważniejsza cecha Longera? Długość. Długość ma znaczenie. Długość ma znaczenie, Piotr, ale jaka to jest długość, powiedzmy naszym widzom? Słuchajcie, tu jest napisane 78 cm, popatrzmy. Tak, no jest 78 cm. Z zewnątrz, a z zewnątrz. Odepnijmy to. W środku mamy 71. 71. W tym oczywiście takim najdłuższym momencie, bo pamiętajmy, że na dole jest nadkole i jeszcze pod ośkę, ale możemy wsadzić długość 71 cm długie przedmioty i to jest główny powód, dlaczego stworzyliśmy Longera. Trzeba powiedzieć, Piotruś, że przed naszym Longerem
No nie było takich skrzynek, ja nie kojarzę. Nie było tak długich skrzynek. Jest to absolutnie nasz pomysł, żeby stworzyć tak długą skrzynkę, ponieważ na rynku słyszeliśmy Potrzebę przewożenia i chronienia transportu narzędzi, które są po prostu długie i nie mieszczą się do standardowych, chociażby nawet obszernych, dużych skrzyń. A jeżeli coś jest długie, to mamy podejrzenie, że to może być ciężkie, dlatego stworzyliśmy skrzynkę z kółkami i uchwytem, rączką, która się automatycznie blokuje w momencie podniesienia tej skrzynki. Zwróćmy uwagę. Tak jest skonstruowana, w ten sposób idzie nacisk, ażeby ona się automatycznie blokowała. I teraz posłuchajcie, ważna sprawa, kusiło nas, żeby na pokrywie zamontować uchwyty. pod inne skrzynki. Tak. Żeby można było jakby coś dodawać do tego i wozić. Ale po testach i sprawdzeniu, czy taka funkcja dodatkowa ma sens, stwierdziliśmy, że że nie będzie to zbyt bezpieczne ze względu na to, że zmieni się środek ciężkości tej skrzyni. Pokażmy, Piotrek, pokażmy, chodźmy. Kochani, wyszliśmy przed stolik Kubricka, żeby Wam pokazać, jaka jest główna cecha longerów. Longer w tym nachyleniu, im wyższa osoba, tym ten longer będzie nachylał się wyżej. Ja jestem trochę niższy, więc ten kąt też jest inny, to widać chyba. Między Piotrem a mną jest około 10 cm, a widać z tej kamery wyraźnie, że inny jest kąt nachylenia jego skrzyni i mojej skrzyni. I teraz popatrzcie, jeżeli do tej skrzyni byśmy doczepiali coś na górę, to co na górze miałoby charakter do odchylania longera w tym kierunku i wtedy składa nam się rączka. To jest bez sensu. Dlatego stwierdziliśmy, że nie możemy naszym klientom pozwolić na to, żeby doczepiali coś do góry, ponieważ to coś automatycznie będzie miało tendencję do stawania... Do przechylania się, do stawania na krótki bok i tym samym odginania się tej rączki, co niekoniecznie będzie bezpieczne. Tak. Zajrzyjmy do środka. Oprócz tego, że skrzynia jest długa, ona jest obszerna i podzielona tymi 3 przegrodami, niezależnie czy to jest przegroda multi, czy to są standardowe przegrody, na 4 osobne komory, 4 osobne przestrzenie. Jak Titanic. Jak Titanic, które pozwolą nam na posortowanie narzędzi według ciężaru, według długości. Mamy tutaj dodatkowy element stabilizujący, to są te czerwone o-ringi. Piotruś, dodajmy, że to są wszystko przegrody, które wchodzą do 350. Też do 350. To jest bardzo ważne, bo jak ustawimy obok siebie te dwie skrzynki, to zarówno longer, jak i skrzynia 350 mają tę samą wysokość i tę samą szerokość. Różnią się po prostu tylko długością. Longer to wydłużona 350. Tak jest. A zatem po zamknięciu, jeżeli równomiernie ułożymy w tych 4 komorach narzędzia, to wtedy przy przechyleniu one nam się po pierwsze nie przemieszają, po drugie ciężar rozkłada się równomiernie i łatwiej jest nam kontrolować transport. Ale pamiętajmy, że doczepianie czegoś na górę sprawiałoby, że ona by stawała na krótkim boku. O, to jest niepożądane, na to nie pozwalamy. 2 skrzynie, Technic, Basic, Longer to Longer. Prosty temat, ale długi. Kochani, jeżeli chcecie, abyśmy odwiedzali Was regularnie z Kubrick Studio, to subskrybujcie nasz kanał i lajkujcie. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy jednocześnie na Instagramie i Facebooku. Zapraszam.